Dzień dobry, nazywam się Piotr Kasprzak i jestem wykładowcą na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Dzisiaj chciałbym zabrać Was w ciekawy świat podatków. Opowiem Wam, dlaczego podatki warto płacić i na co są one przeznaczane. Zaczynamy. Zacznijmy od tego, czym są podatki. Definicja jest trudna, ale pozwólcie, że ją przeczytam. Według definicji podatek to wszelkie publiczno-prawne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które nie stanowi przychodów państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Brzmi trudno? No dobrze, w takim razie w kilku prostych, zrozumiałych słowach. Podatki to pieniądze, które płacimy administracji publicznej, czyli urzędom skarbowym. Musimy je płacić, bo tego wymaga prawo. Za niepłacenie podatków grozi kara, mandat lub więzienie. Podatki nakładane są przez rządy wszystkich krajów świata. Nie ma praktycznie ludzi, którzy nie płaciliby podatków. No dobrze, wiemy, czym są podatki. Teraz odpowiedzmy na pytanie, dlaczego warto i musimy płacić podatki. Podatki płacimy, bo z nich finansowane są usługi publiczne, czyli policja, szpitale, straż pożarna, przedszkola, szkoły czy budowa dróg. Wszyscy na co dzień korzystamy z tego typu usług, więc wszyscy powinniśmy je finansować. Zapoznajmy się teraz z definicją usług publicznych. Usługa publiczna jest to usługa finansowana przez administrację publiczną, z której korzysta każdy z nas. Macie pomysł na jakiś przykład? Świetnie. Może to być na przykład policja, szkoła, szpital czy budowa nowej drogi lub przedszkola. Są to zatem usługi, z których korzystamy na co dzień i które finansujemy z podatków. Czy podatki zawsze wyglądały tak samo? Nie. W przeszłości podatki nazywano często daninami. Miały one charakter niepieniężny. Władca, na przykład król, wzywał swoich poddanych do tego, żeby dzielili się tym, co udało im się stworzyć lub wyprodukować. Poddani dawali zatem królowi na przykład zboża, jajka, mięso. Z biegiem czasu coraz częściej jednak odchodzono od płacenia podatków w naturze. Wraz z powstaniem pieniędzy poszczególne kraje wprowadzały systemy podatkowe, w których rozliczano się z podatków w podobny, znany współcześnie sposób. Historia podatków mówi, że pierwsze daniny pochodziły często z dochodów z majątku. Na przykład w momencie, w którym ktoś wynajmował komuś dom lub pozwalał korzystać ze swojej ziemi rolnej. Zyskami z najmu musiał się dzielić także z administracją rządową. Zdobyczy i łupów wojennych. Kontrybucji, czyli swoistego okupu nakładanego na narody podbite. Ponadto w starożytnej Grecji i Cesarstwie Rzymskim wprowadzono pierwowzór współczesnych systemów. Zaczęto pobierać podatki od majątku, spadków czy tak zwany podatek pogłówny, płacony przez każdego obywatela w tej samej kwocie, czyli od każdej głowy. Najnowsza historia podatków pokazuje, że dzisiaj płacimy podatek VAT, który stanowi element ceny każdego produktu i każdej usługi. Na przykład kupując spodnie za 123 zł, 23 to podatek VAT, czyli do rąk przedsiębiorcy trafia tylko 100 zł. Podatek ten w latach 60. po raz pierwszy wprowadził rząd francuski. Natomiast jak zarobimy trochę pieniędzy, to około 1/5 zarobionej kwoty musicie oddać jako podatek dochodowy. Podatek dochodowy po raz pierwszy na stałe wprowadzili również Francuzi w XIX wieku. Później podatki stały się jeszcze bardziej restrykcyjne.
Proces ten zapoczątkowali Niemcy i Amerykanie na początku XX wieku, wprowadzając dodatkowe, bardziej restrykcyjne przepisy. VAT i akcyza, czyli podatki konsumpcyjne w praktyce. Czy wiecie, jak duże jest opodatkowanie nowego, kupionego w salonie samochodu? Policzmy to. Samochód wyjeżdża z fabryki. Producent wycenia pojazd na kwotę, załóżmy, 60 tysięcy złotych. Załóżmy dwa warianty. Silnik, który ma pojemność 1,9 litra i silnik, który ma pojemność nieco ponad 2 litry. Od pojemności zależeć będzie akcyza. W pierwszym przypadku wyniesie 3,1%, w drugim 18,6%. Policzmy. W pierwszym przypadku 60 tysięcy złotych mnożymy razy akcyzę i podatek VAT. Wyjdzie nam kwota 76 088 zł. W drugim wyjdzie nam kwota 87 527 zł. Zwróćcie uwagę, jak dużo w cenie samochodu jest podatku. O podatkach można mówić na serio, ale spójrzmy na nie z przymrużeniem oka. Znajdziemy tutaj kilka cytatów, które opisują podatki na mniej poważnie. Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy. Powiedział to wybitny fizyk Albert Einstein, który odkrył bardzo wiele zjawisk, a podatek dochodowy uważał za rzecz trudną. Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów. To powiedział kiedyś kanadyjski polityk James Newman. No i bardzo znany cytat: w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Tak zwykł był mawiać Benjamin Franklin, jeden z twórców amerykańskiej konstytucji. No dobrze, to teraz kilka poważniejszych cytatów. Istotą demokracji jest obywatelska świadomość, że każdy grosz z podatków należy do nas wszystkich, a nie tylko do polityków. Zatem pieniądze w budżecie nie pochodzą z kieszeni polityków, a tak naprawdę od nas wszystkich, zwykłych obywateli. Jak widzicie, politycy nie powinni chwalić się tym, że coś nam dali. Musimy pamiętać o tym, że my, jako obywatele, sami to finansujemy i partycypujemy w utrzymaniu naszego wspólnego dobra, jakim jest nasze państwo. Podczas gdy większość Amerykanów z trudem wiąże koniec z końcem, my, superbogaci, korzystamy z wielkich ulg podatkowych. Płacę niższe podatki niż moja sprzątaczka. To kiedyś powiedział Warren Buffett. Niestety, część bogatych ludzi ma możliwość korzystania z porad kancelarii prawniczych, które podpowiadają, jak płacić niższe podatki. Większości ludzi niestety na to nie stać. Polski system podatkowy jako całość jest degresywny. To znaczy, dochody po opodatkowaniu są bardziej zróżnicowane niż przed opodatkowaniem. Krótko mówiąc, system podatkowy jest tak zbudowany, że ci, co mają dużo, po opodatkowaniu mają jeszcze więcej. Poznaliśmy już to, co o podatkach myślą niektórzy. Wiemy, jaka jest historia, ale znajdźmy odpowiedzi na poniższe pytania. Jakie podatki płacimy? Co jest opodatkowane? W jaki sposób płacimy podatki i kto jest opodatkowany? Płacimy zatem podatki przychodowe od przychodu, dochodowe, czyli od przychodu pomniejszonego o koszt, konsumpcyjne, czyli na przykład od naszych codziennych zakupów, majątkowe, czyli na przykład od posiadanego samochodu lub mieszkania. Podatki według tego kryterium podzielimy na bezpośrednie, czyli sami płacimy je do urzędu, i pośrednie, czyli podatki płaci za nas na przykład sprzedawca. Płacimy także podatki samorządowe, na przykład na utrzymanie gminy, a także państwowe, na utrzymanie wojska i krajowych urzędów. Czy wszyscy lubimy płacić podatki? Co o nich myślimy? 92% badanych Polaków uważa, że należy płacić podatki, bo z nich finansowane jest m.in. bezpieczeństwo i zdrowie. Wynika z sondażu CEBOS.
Z drugiej strony 87% respondentów uznało, że podatki są za wysokie. 90% badanych twierdzi, że słyszało o podatku PIT, jednak 16% pracujących na umowę o pracę jest przekonana, że nie płaci takiego podatku. 90% Polaków słyszało o podatku VAT. 70% twierdzi, że wie, na czym on polega, ale tylko 42% uważa, że płaci taki podatek. Aż 21% Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków, ani PIT-u, ani CIT-u, ani nawet VAT-u. Z płaceniem podatków związane jest pojęcie fiskalizmu państwa. Jest to polityka państwa polegająca na dążeniu do osiągnięcia jak największych wpływów do budżetu poprzez nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych. Państwo dąży do maksymalizacji zysków. Sam fiskalizm nie jest zjawiskiem groźnym. Groźny jest natomiast nieodpowiedni jego stopień. Zbytnie opodatkowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych może spowodować niechęć płacenia podatków, a tym samym brak dochodów na wspólne cele. Na co przeznaczamy podatki? Co roku Fundacja Obywatelskiego Rozwoju publikuje rachunek od państwa. Spójrzmy, na co konkretnie przeznaczane są nasze podatki. Emerytury i renty nieco ponad 7 tysięcy złotych rocznie. Edukacja prawie 2600. Opieka zdrowotna 2534 zł. Pomoc społeczna 2136 zł, w tym 589 zł z programu Rodzina 500+. Transport 1981 zł. Wojsko, policja, więzienia i sądy 1675. Administracja 1119. I odsetki od długu publicznego aż 826 zł. Dlaczego płacenie podatków jest ważne? Co może się stać z budżetem państwa, gdy obywatele nie płacą lub unikają płacenia podatków? I jaki system podatkowy można uznać za sprawiedliwy? Czy znacie już odpowiedzi na te pytania? Zatem podsumowując, patriotyzm podatkowy to postawa, która zakłada partycypowanie w budżecie państwa poprzez uczciwe płacenie podatków. Dzięki temu możliwe jest finansowanie dóbr i usług publicznych.